Pierwsze ze stanowisk to oczywiście książki. Uwielbiam książki. Tutaj mamy książki używane, ale sporo dobrych pozycji. Ja kupiłem sobie 3 zeszyty Aqualoga. Tu z kolei możemy zobaczyć nowe publikacje. Mam piękne zdjęcia z Rio Xingu, ale ten album mi rozwalił. 98 euro. No, naprawdę książek było sporo dobrych. Na największą reprezentację to tworzyły akwaria morskie, czy też różne zwierzęta do akwariów morskich. Ja osobiście nie znam się na akwarystyce morskiej, podziwiam, ale nigdy mnie nie było stać. Może na jakiś mini morszczak by mnie było stać, owszem, ale ja bym chciał duże akwarium morskie, minimum 600 litrów. No ceny jak to w akwarystyce morskiej nie były małe. No przeciętnie najmniejsze zwierzątka zaczynały się od 25-30 euro. Przeciętnie właśnie tak jak widać tam u dołu 60, 50, 40. Ale naprawdę przepiękne rzeczy można było kupić, jeżeli chodzi o akwarystykę morską. Pod tym względem targi naprawdę według mnie udane, tak mi się przynajmniej wydaje, ponieważ tak jak mówię, nie znam się na tym. Być może to takie przeciętne rzeczy są, ale dla mnie tam po prostu były same cuda. Stoisk z akwarystyką morską były 4 albo 5 bodajże. Nie wszystko udało mi się tutaj zawrzeć w relacji, ale naprawdę rzeczy niesamowite. Nie wiem, czy to jest gąbka. Ktoś wie, to niech podpowie. Kolejny ze stoisk. Tutaj właśnie były troszkę niższe ceny, ale 29 za sztukę. To wszystko jest takie malutkie. Duży zbiornik morski to naprawdę potężne koszta. A tutaj wydaje mi się, że to koralowce są. Z pewnością te tutaj. Ale tak jak wspomniałem, nie znam się za bardzo. O właśnie, to jest jeszcze mały litraż. Powinno być tak o połowę jeszcze dłuższe. Ale te kolory to po prostu jest bajka. Przestarzywa bajka. To jedno z najciekawszych zwierząt, jeżeli chodzi o akwarystykę morską. Rozgwiazda, ale ta kolorystyka tej rozgwiazdy była cudowna. Dość sporo zwiedzających. Oczywiście, tak jak widzicie tutaj, różnego rodzaju stoiska z chemią, z pokarmami. Tej firmy akurat nie znam. I korzonki. Tego to naprawdę było multum. I naprawdę były też rzeczy, których nie dostaniecie w sklepie zoologicznym. Kamory wszelakie oczywiście, ale mnie najbardziej te wielkie, właśnie korzenie, do nich zmierzam, zafascynowały. Bo to jest, kupa dobrego drewna. Oczywiście taki duży kawał drewna, to jest koszt jakieś 70-80 euro. To drewno, które tu jest zapakowane, to są korzenie mangrowy. Oczywiście
stoisko Tropicala, ale to co obok było, to takie małe baniaki związane z nanoakwarystyką. Kolejna z firm Zilberman. Oni produkują nawozy głównie. Arka, no wiecie, że używam pokarmów Arki. No jeżeli chodzi o technikę, pokarmy, różne takie dodatki akwarystyczne, felaki, maści. No było tego naprawdę sporo, naprawdę sporo. Dość silnie były prezentowane krewetki. To był jakby drugi punkt programu na Expo. Naprawdę sporo było tych krewetek. Były też różne smaczki, to sobie zobaczycie. Naprawdę nieźle było z tymi krewetkami i do niektórych stoisk no, były kolejki, naprawdę. Ceny też, jak widzicie, bardzo przystępne, przynajmniej jak na warunki niemieckie. Zazwyczaj właśnie jest to 4 euro. A tutaj jedno z najlepszych stoisk z rybami, albo najlepsze nawet, bym powiedział. Bojki. Pierwszy raz widzę tą firmę, oni mają tylko bojowniki, ale to jakie oni mieli bojowniki i jaki był wybór, no było kilkaset ryb, w każdym z tych baniaczków jest inny samiec. Zapewniam Was, że nie było dwóch takich samych ryb. No, natomiast jeżeli chodzi o rybki akwariowe, jakiegoś według mnie szału wielkiego nie było. No te bojki naprawdę tak, krewetki, ale tak jeżeli chodzi o rybki, no to troszkę byłem rozczarowany. Co do roślinek, to naprawdę było ich sporo. No tutaj mamy krewetki, ślimaki właśnie, no i roślinki przeróżne, ciekawe. Ta bucephalendra była niezła, Achilles. Miałem ją sobie kupić, ale no, kupiłem co innego. Już sobie ją odpuściłem. No ale jeżeli na przykład ktoś szuka małży do akwarium, no to proszę bardzo. Jeżeli chodzi o krewetki Amano, to też ich było różnych form pełno. Były też zwykłe, były zielone, były żółte Amano. O, tutaj jedna z ciekawszych rybek według mnie. Ten Pangio. No, tutaj możecie zobaczyć sobie wybór roślin. O, coś źle złożyłem chyba. O, według mnie najlepsze stoisko, jeżeli chodzi o ryby. Dobra cena za te rybki, za Rhineloricarię. Sporo mieli kirysków różnych. No tak poza tym, no tak jak już powiedziałem, jeżeli chodzi o rybki, nie było tak jakoś specjalnie. Ale ja może nie jestem najlepszym osobą do ceny tego, bo no, mam tych ryb różnych sporo. A po drugie, no, szukałem żyworodnych, dzikich, no i tutaj się rozczarowałem. O, właśnie to miało być wcześniej pokazane. Naprawdę roślin przeróżnych było multum i naprawdę można było znaleźć też jakieś różne rarytasy, tak jak ta bucephalendra. Ślimaczki. Obok było można zobaczyć naszorne krewetki, też sobie sprawiłem akurat. No i też moja żona postanowiła kupić sobie ślimaczki. Tutaj stoisko, do którego było naprawdę spora kolejka, ponieważ to było stoisko firmowe Hisalu Campa. No i naprawdę ustawiła się kolejka do tych krewetek. A tutaj jedna z krewetek, no dokładnie ta, którą tu widzicie, to jest, nie, to nie jest mój samiec, to jest większy samczyk, ja mam troszkę mniejszego.
O, tutaj właśnie jest mój samiec, mniejsza ryba. O, ten tutaj. Ten na środku oczywiście. Ceny były dość spore tych krewetek, nie powiem. Stoisko prowadzone przez takiego młodego chłopaczka z Ukrainy, mieszkającego w Niemczech. Nie wiem, czy on ma 18 lat już skończone. Był z siostrą i z tatą. To jest dorosły okaz krewetki Makrobrachną Rosenbergi. Taka duża krewetka kosztuje 140 euro, ale ona naprawdę była duża, tak za 30 cm miała, może nawet więcej, zależy jak te szczypce rozłożyła. Natomiast no, możecie sobie porównać do mojej ręki, tutaj, naprawdę duża. No mój okaz, ten najmniejszy właśnie, który widzieliście chwilę wcześniej, no to za taką krewetkę trzeba było zapłacić 25 euro. No, za te takie średnie 50. Chłopaczek rozmnaża je. Podobno podobny sposób do krewetek Amano. Za bardzo nie chciał zdradzić swoich tajemnic. To też jego raki i jego bocje. No, niezłe zwierzęta chłopak przywiózł. Według mnie najlepsze, jeżeli chodzi o raki i krewetki. No chyba nie było osoby, która nie stanęła obok tej wielkiej kreweci. No, euro 50 za takie krewetki to niedrogo naprawdę. Jak ktoś szukał neokaridyn, to mógł znaleźć dużo dobrych rzeczy. To wszystko na dzisiaj. Pozdrawiam serdecznie i do następnego filmu. Cześć!